Przyjeżdżasz do Szwecji. Jesteś w tym nowym nordyckim kraju dla Ciebie i spacerujesz sobie szwedzkimi ulicami. Wdychasz to ekologiczne powietrze i nagle czujesz zapach cynamonowych bułeczek, o których tak opowiadają w tych internetach. Więc co robisz? Rzucasz się do pierwszej lepszej kawiarni na ulicy, a tam prawdopodobnie będzie coś, co się nazywa Espresso House, czyli szwedzka wersja Starbucksa. Wchodzisz i mdlejesz, bo widzisz ceny tych kaw. Ale doczołgałeś się do kasy, a tam 10% od wszystkiego na rachunku, jeśli pobierzesz naszą mobilną aplikację. Więc co robisz? Sięgasz po ten telefon i pobierasz od razu, no bo przecież 10% od tych cen to trochę się zaoszczędzi tych złotówek. Patrzysz na telefon po pobraniu aplikacji, a tam Cię proszą o numer osobowy. Numer osobowy, czyli szwedzki PESEL, czyli personnummer. Bez niego w Szwecji nie istniejesz. To jest nawet gorsze niż niebycie na Facebooku. Bez personnummer nie dostaniesz zniżki w kawiarni, nie zarejestrujesz karty w IKEA, nie staniesz w kolejce po mieszkanie, nie zrobisz zakupów przez internet, nic nie zrobisz. Niczego nie będzie. Jak ten personnummer dostać? Z jednej strony jest to łatwe. Idziemy do urzędu skarbowego. Tak, do urzędu skarbowego. Tam załatwia się personnummer. Idziemy do urzędu skarbowego i składamy podanie, że chcemy się zameldować w Szwecji i dostać ten numer. No tylko, że to takie nie do końca łatwe. Bo żeby dostać personnummer i zameldować się w Szwecji, musimy podać jakiś powód. I musi być jakaś podstawa prawna czy cokolwiek. Zazwyczaj jest tak, że możemy przyjechać do Szwecji po to, żeby studiować. Wtedy dostaniemy taki personnummer. Albo przyjeżdżamy, żeby pracować. Wtedy też dostaniemy taki personnummer. Więc musimy sobie sprawić tę pracę. Idziemy do pracodawcy, a tam pracodawca mówi, że potrzebuje nasze konto w banku. No dobra, to idziemy załatwić konto w banku. No i w banku nas pytają, a gdzie się ma personnummer? No nie ma się tego numeru, nie ma. No i co zrobić? No co zrobić? No i bank nam mówi, to idź i dostań. Jeśli nie macie umowy o pracę, ani nie macie zagwarantowanej pracy w Szwecji, możecie pokazać wyciąg z banku, że macie na przykład 150 000 koron na koncie, żeby się utrzymać przez kolejny rok w Szwecji i to też może wystarczyć. Ja natomiast pokazałem swoją umowę o pracę, na której był jeszcze polski PESEL. Pan z Skatteverket wziął moją umowę, żeby ją zeskanować. Wziął do skanera, ona się tam rozsypała na różne części, się tam porozrywało. On wziął to, potem spiął, odda mi tą umowę. No i tak to dzisiaj wygląda, jak podkładka pod kotlety. No ale nieważne. Po złożeniu takiego wniosku możemy dostać potwierdzenie. Ja znalazłem tutaj swoje stare potwierdzenie. Jest na nim moje imię, nazwisko, data urodzenia, nawet też data przyjazdu do Szwecji. Był to 11 marca w 2017 roku. Zapytałem się pana, jak długo będę czekać na ten numer? Ja go potrzebuję. Do banku muszę iść, wypłatę muszę dostać. Na co pan mówi, że standardowy czas oczekiwania jest do 8 tygodni. Matko Boska, 2 miesiące. Dobrze. Może będę miał szczęście i dostanę go za tydzień. Dzwonię do urzędu skarbowego w 6 tygodniu. Czekam sobie grzecznie w kolejce. Twój numer to 43 w kolejce. No ale się w końcu dodzwoniłem. Odebrał pan albo pani. Wyjaśniłem swoją sytuację, przekierowała mnie pani do osoby, która się dokładnie zajmuje moim zgłoszeniem. No i się zapytałem pana, no wie pan, ja potrzebuję wypłaty pieniędzy, konta w banku, jestem zdesperowany, poproszę ten numer. No i pan powiedział, że wygląda dobrze, za tydzień pewnie będzie decyzja, może mi wysłać nawet na maila potwierdzenie. I faktycznie po weekendzie dostałem od razu ten numer, mogę go pokazać w pracy, mogę się pochwalić tym numerem, już znałem wszystkie cyferki, jak wyglądają. No i jakoś po 2 tygodniach dostałem list, oficjalny dokument, że tak, przyznano mi szwedzki PESEL, jestem zameldowany w Szwecji, no już prawie czuję się jak ten wiking. Co potem? Potem pędzę z powrotem do Skatteverket, żeby złożyć wniosek o dowód osobisty. Albo coś na wzór dowodu osobistego, ponieważ nie jestem obywatelem Szwecji, więc normalnego dowodu nie dostanę. To, co dostanę, to się nazywa ID-kort.
I to jest dokument, który mogę używać na terenie całej Szwecji, pokazując kim jestem, jaki mam personnumer i żeby się identyfikować. Niestety ta karta nie działa poza granicami Szwecji, więc jak sobie pojadę do Norwegii albo do Polski, to jest bezwartościowy kawałek plastiku. Nie mogę z nim przekraczać granicy, tak jak na przykład z dowodem polskim, ponieważ jest to tylko dodatkowa karta, która mnie identyfikuje w Szwecji, wydana przez właśnie Skatteverket, Urząd Skarbowy, a nie przez policję, bo to policja ma w obowiązku wydawanie dokumentów tożsamości dla osób, które mają szwedzkie obywatelstwo. Te karty wyglądają też inaczej, więc tylko rzucając okiem na kartę już wiemy, czy ktoś jest imigrantem, czy nie, czy ma obywatelstwo, czy nie, ponieważ ten kawałek plastiku, który poświadcza o tym, kim jesteśmy, różni się zdecydowanie ten dla imigrantów od tego dla osób, które mają obywatelstwo. Żeby złożyć wniosek o ID-kort, czyli o taki paraszwedzki dowód dla nas, potrzebujemy być zameldowani, czyli być folkbokförd, musimy mieć personnumer oczywiście, musimy skończyć 13 lat, zapłacić 400 koron i poczekać. Wystarczy pójść do tego Skatteverket, żeby złożyć wniosek o taki dowód. Tam w pokoju czeka na nas pani, która od razu nas mierzy, sprawdza wzrost, zaniża trochę, robią nam zdjęcie, podpisujemy się tam od razu, żeby nasz podpis był na dowodzie, więc nie musimy latać po fotografach, sprawdzać zdjęć, popadać w depresję, że źle wyszliśmy, bo na tych szwedzkich i tak będziemy gorzej. No i tyle. Wydaje się to być dosyć proste i nieskomplikowane, ale w praktyce potrafi to być uciążliwe. Wiem, że są Polacy, którzy czekają nawet 2 miesiące na taki numer. Nie wiem do końca, jaki był powód tego, ale niestety się zdarza. Dla mnie największym problemem było to, że zanim dostałem konto w banku i zanim zgłosiłem to do pracodawcy i zanim dostałem pierwszą pensję, musiałem przepracować 2 miesiące. Dopiero po 2 miesiącach dostałem pensję na swoje konto w banku. A żeby było śmieszniej, system policzył to jako pensja za 1 miesiąc, więc zapłaciłem też większy podatek, który oczywiście potem został skorygowany, więc nic nie straciłem, jedynie musiałem przeczekać w bidzie 2 miesiące. A jak ten personnumer wygląda? Podobnie jak PESEL, pierwsze 6 cyfr, 6 albo 8 cyfr, to jest data urodzenia, czyli jeżeli ktoś się urodził w 1999 roku 1 stycznia, to jego numer zaczyna się 1999 rok, 0101. Pozostałe 4 cyfry są już wygenerowane automatycznie. Na ich podstawie możemy też zidentyfikować czyjąś płeć przykładowo, więc podając w systemie, w jakiejś aplikacji albo w formularzu nasz numer osobowy, wtedy dowolny system informatyczny może wykryć naszą datę urodzenia i naszą płeć. A podłączając się do zewnętrznych systemów, ale o tym kiedy indziej, nawet nasz adres zamieszkania. Niemniej jednak pojawia się pewien problem, ponieważ personnumer został wprowadzony w 1947 roku, czyli dosyć dawno temu, gdzie ludzie nie przewidywali wszystkich rzeczy, które się zdarzają dzisiaj i okazuje się, że tych numerów osobowych brakuje. Z powodu dużej ilości imigrantów, szczególnie tych urodzonych między 1 października a 1 czerwca w latach 50. i 60., po prostu brakuje tych numerów, wyczerpały się cyferki i okazuje się, że już w 2016 roku ponad 2,5 tysiąca osób w Szwecji miało personnumer, który wskazywał złe dane na ich temat. Była tam zła data urodzenia, ponieważ te 4 ostatnie cyferki skończyły się dla osób urodzonych w tych konkretnych dniach. Dlatego dla mnie, jako informatyka, jako osoba, która pracuje jako programista, jest to szczególnie ważne, ponieważ się okazuje, że nie można ufać temu numerowi osobistemu, ponieważ nie zawsze on wskazuje na poprawną płeć czy na poprawną datę urodzenia danej osoby. A na koniec oczywiście szwedzkie podsumowanie dla maniaków języka szwedzkiego. Jeśli przeprowadzamy się do Szwecji, pierwsza rzecz, którą będziemy potrzebować, to jest właśnie personnummer, od słowa en person i ett nummer, czyli numer danej osoby. O taki numer możemy ubiegać się w Skatteverket, czyli urzędzie skarbowym. Składając wniosek o personnummer, nie tylko ubiegamy się o ten numer, ale też o zameldowanie w Szwecji, czyli żeby być folkbokförd. Aby umotywować nasz wniosek o personnummer, najłatwiej jest podać, że pracujemy w Szwecji i jesteśmy się w stanie sami utrzymać. Do tego potrzebujemy anställningsbevis. Ett bevis, dowód i anställning, zatrudnienie, czyli dowód zatrudnienia. No a jak już dostaniemy ten personnummer, który marzyliśmy wiele tygodni, a czasami nawet miesięcy, to możemy złożyć wniosek o nasz dowód osobisty w Szwecji, który się nazywa ID-kort. To był jeden z pierwszych odcinków na kanale i jak widzicie jeden z najważniejszych, jeśli chodzi o emigrację i tego, jak sobie tutaj poradzić.
Jeśli interesują Was takie tematy, jeśli jesteście maniakami języka szwedzkiego, albo chcecie po prostu zwiedzić Szwecję i Sztokholm, albo po prostu interesuje Was cały kraj albo społeczeństwo, zasubskrybujcie. Hej do!